Bierzemy najlepszego specjalistę, robimy z niego beznadziejnego menadżera. Pojawiają się konflikty, ale takie pozytywne, produktywne konflikty. Ty nie będziesz ufał im, oni nie będą ufać tobie i to jest droga donikąd. No może wiesz, jak to będzie lepiej, ale co z tego, to tak nie działa. Komunikujcie się jak chcecie, byle żebyście się komunikowali. Ale tu nie chodzi tylko o jakieś hasło, które będzie ładnie wyglądać, że sobie napiszecie na ścianie. No i dostajemy taki zespół i co? I radź. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rekowski. Wyobraźcie sobie taką typowo filmową sytuację. Dostajecie zespół totalnych odrzutków, renegatów, słabiaków i chcecie z nich zrobić top performerów. Wydaje się, że to są tylko sytuacje z Bradem Pittem w reżyserii Quentina Tarantino, a wcale nie. To są bardzo życiowe sytuacje, takie sytuacje się zdarzają i teraz sobie o tym z Pawłem porozmawiamy. Przede wszystkim z czego one się biorą? One biorą się z różnego poziomu doświadczenia, różnego poziomu przeżyć i w ogóle podejścia ludzi do pracy, czyli też ich osobistych doświadczeń, tego jak im się pracowało w poprzednich firmach, za co byli promowani, za co byli wynagradzani, co było takim clue waszej pracy i też tym, że w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym zjawisku work slop, czyli tym takiej brei generowanej przez AI, które w obecnych czasach jest też przekleństwem, bo pokazuje, że nawet ludzie, którzy nie mają doświadczenia, pracują słabo albo beznadziejnie, potrafią wygenerować dużo rzeczy, które generuje jeszcze więcej pracy. Albo chcą uniknąć tej pracy, w związku z tym sobie idą na łatwiznę. No ale zobacz, z drugiej strony mówi się, nie, że dobry programista to leniwy programista, dobry tester to leniwy tester, ludzie, którzy żeby sobie automatyzowali, no ale ich jakość zawsze będzie różna. Zgadza się? No tak, wiadomo. Też, żeby było jasne, leniwy programista to nie chodzi o takiego programistę, który stara się zrobić swoją pracę na odwal się. Ja na przykład wczoraj spędziłem 2 godziny, żeby zaoszczędzić około 30 sekund tygodniowo i dało mi to bardzo dużo satysfakcji, więc tutaj bym raczej powiedział w tych kategoriach, że ten leniwy programista no to jest taki, który właśnie chce ten swój warsztat tak prowadzić, żeby dużo rzeczy robiło się samo. Dodatkowo do tego, że mamy ten zespół osób z różnymi doświadczeniami czy z różnymi przeszłościami, no bo też jest tak, że ktoś mógł być w jakiejś firmie, gdzie na przykład się nie doceniano pracowników, w związku z tym też wtedy mało się starają. No to mamy też lidera, menedżera, mamy Ciebie, dostajesz jakąś misję, też to tak typowo filmowo i musisz ją zrealizować tym, co masz. Rzadko się zdarza z mojego doświadczenia taka sytuacja, że możesz sobie dobrać zespół, wybrać najlepsze gwiazdy, zrobić rekrutację, wszystkich otestować i mieć coś najlepszego. Przeważnie robimy tym, co mamy. I teraz pierwsza kluczowa rzecz to jest zaufanie i zbudowanie tego bezpieczeństwa psychologicznego w zespole. To jest to, żeby ci ludzie poczuli, że są częścią zespołu, a nie żyją z taką świadomością, że przecież oni i tak w sumie są oceniani najgorzej, są beznadziejnymi pracownikami, mają jeszcze często do tego niskie poczucie własnej wartości, no i dostajemy taki zespół i co? I radź se. No i teraz co? Możemy wszystkich zwolnić, możemy ich wyrzucić, no ale robota sama się nie zrobi. Nawet AI, czaty, LLM-y, agenty, RAGi, wszystkie technologie, które te obecne czasy nam przyniosą, no nie zastąpią ludzi, którzy muszą wykonać wspólne zadania, ponieważ nawet żeby sprawdzić, czy ta technologia generuje to, co potrzebujemy ludzi, a ty masz 24 godziny i się nie rozdwoisz, nie zrobisz wszystkiego sam. Więc po pierwsze, ty musisz zaufać tym ludziom, niezależnie od tego, czy mają wszystkie potrzebne kompetencje. Z drugiej strony, jeżeli będziesz to chciał sprawdzać i weryfikować i nie dasz im szansy do tego, żeby się wykazali, no to walnie po prostu, nikt nie będzie w stanie tego zrobić, nikt nie zrobi swojej roboty, ty nie będziesz ufał im, oni nie będą ufać tobie i to jest droga donikąd. To Paweł, powiedz tak praktycznie, w jaki sposób możemy podejść do tego zbudowania zaufania, kiedy mamy taką właśnie zgraję osób, które tego zaufania absolutnie nie mają, ani do ciebie, ani do siebie nawzajem, ani do firmy. Pierwsze co, musicie znaleźć cel i znaleźć sposób działania, sposób współpracy, tego co ludzi kręci, co ludzi motywuje, co oni widzą, no bo z jakiegoś powodu
Może dziwnie to brzmi, bo mogą być naprawdę oceniani przez firmę źle, mogą być uważani przez inne osoby jako takie kandydatów pierwszej kolejności do odstrzału. Z jakiegoś powodu ci ludzie tutaj pracują. I miałem taki świetny przykład z warsztatów event stormingowych, też podlinkujemy w notatkach do tego odcinka, czym w ogóle jest event storming, jak to działa, ponieważ tam była jedna świetna historia, gdzie taki najgorszy możliwy zespół w całej firmie, który składał się z ludzi postrzeganych jako takich nieudaczników, nierobów, którzy dostarczają beznadziejne rozwiązania, które wywalają produkcję, nic się nie działa. Kiedy właśnie przy użyciu metod projektowania, w ogóle modelowania pracy typu Event Storming, Big Picture, byli w stanie zaplanować swoją pracę, co oni mają zrobić. Mało tego, sprawili, że z jednej strony wiedzieli, do czego idą, co chcą zrobić i jak chcą zrobić. Widzieli cały obrazek, czyli w końcu zaczęli rozumieć, co oni tak naprawdę robią. I to jest case, który ja na przykład przerabiam u siebie teraz w swoim projekcie, gdzie wiele takich aspektów, które jest budowane na początkowym w fazie budowy takiego, powiedzmy, startupu, ponieważ ten projekt ma dopiero raptem pół roku, więc dużo takich aspektów jest budowanych w locie, to kiedy te wszystkie procesy, które muszą się zadziać, które dla jednych mogą być oczywiste, którzy w tych siedzą, ale są totalnie nieoczywiste, nieintuicyjne dla drugich, dopiero kiedy się zobaczy ten taki duży obrazek tego wszystkiego, co tam tak naprawdę jest, teraz tą naszą pracę ułożymy w taką ramę, która się komponuje z tym dużym obrazkiem, mamy szansę nawet z najgorszym zespołem, z ludźmi, którzy ledwo ogarniają, co zrobić i jak zrobić, pójść z tą robotą do przodu, ponieważ to jest osadzone w kontekście, jest to osadzone w całym projekcie i w całej organizacji, i jesteśmy w stanie z tym pracować. I nawet przykład tego zespołu był dokładnie taki, ponieważ kiedy rozpisali sobie całą mapę, cały taki big picture, rozpisali sobie, gdzie są problemy i które problemy oni chcą rozwiązywać aktualnie i nad czym pracują, wyobraźcie sobie, że w ciągu raptem kwartału, kiedy pracowali z tą mapą, brali je na wszystkie spotkania, pokazywali, co robią, gdzie są, byli transparentni w procesie, w funkcjonowaniu, z najgorszego zespołu takich niekompetentnych ludzi, którzy robili robotę, którą inni oceniali źle lub beznadziejnie, bo wywalały proces, bo była oderwana od całości. I nagle się okazało, że ten zespół nie dość, że jest bardzo wartościowy, to jeszcze ludzie mieli z tego fan i w końcu mieli satysfakcję, bo zrozumieli, gdzie jest ta cała firma, gdzie jest ten cały obrazek i gdzie jest ich praca i co mogą zrobić nawet swoimi siłami, żeby pomóc organizacji osiągnąć jej cele. A to narysowanie tego, co chcemy zrobić i po co chcemy zrobić, to jest bardzo ważny fundament budowania kolejnych części, które są ważne w usuwaniu tych dysfunkcji zespołu. Musimy nagrać kiedyś odcinek o 5 dysfunkcjach zespołu Patryka Lencioniego, bo to jest taka podstawa. I wtedy właśnie się pojawia zaangażowanie, pojawia się dbałość o wyniki, chęć osiągania tych wyników. Pojawiają się konflikty, ale takie pozytywne, produktywne konflikty, które są konfliktami na poziomie tego, że jak robimy naszą pracę, co możemy robić, żeby ta praca była lepsza. I to wszystko kumuluje się w tym, że wzrasta zaufanie w zespole i to jest chyba kluczowe. Kolejną rzeczą, której trzeba się pozbyć, czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba, to jest twoje ego menadżera i zwłaszcza menadżera, który został awansowany ze świetnego specjalisty. No nie oszukujmy się, większość awansów w naszej branży i co się okazało nie tylko w naszej branży, dokładnie w ten sposób działa, że bierzemy najlepszego specjalistę, robimy z niego beznadziejnego menadżera i mamy często takie ego, może nie wynika to z ego, tylko z takiego przeczucia, świadomości, doświadczenia, że my to zrobimy lepiej. I często tak, często masz rację, często zrobisz to lepiej, ale co z tego, jeżeli ty masz tylko 2 ręce i 24 godziny i potrzebujesz oddać pracę ludziom, potrzebujesz tych ludzi zaangażować i to jest też kolejny krok do tego, żeby zrobić to dobrze, żeby z takiego cienkiego zespołu zrobić naprawdę gwiazdy, ty musisz oddać swoją odpowiedzialność, swoją robotę i zaangażować we współpracę ludzi z tego zespołu. Nie możesz trzymać łapy na wszystkim, nie możesz robić tak, że ty jesteś tutaj wąskim gardłem i każdy kawałek kodu musisz zaakceptować, każde zadanie musisz potwierdzić, ty musisz tego pilnować. Musisz oddać te procesy, nawet czasami generując i sobie, i może innym zespołom, czasem trochę więcej chaosu, zwłaszcza na początku, ponieważ musicie też dotrzeć sobie różne procesy. I dam wam przykład teraz ze swojego podwórka od strony kanałów komunikacji, gdzie my mamy środowisko Microsoftowe, czyli mamy Teamsy do komunikacji,
komunikacji. I teraz adopcja Teamsów w środowisku ludzi, którzy są średnio techniczni w dużej mierze, jest bardzo problematyczna, ponieważ może się to wydawać Wam dziwne, jeżeli z tym pracujecie, ale dla wielu osób narzędzia typu WhatsApp czy może Messenger są najzwyczajniej w świecie prostsze, bardziej intuicyjne i używają tego na co dzień. A jeżeli nie używają danego narzędzia, wejście w to jest naprawdę wyzwaniem. I teraz ja mogłem z tym jako menadżer walczyć i walczyłem i próbowałem. Robiłem kursy, szkolenia, wdrożenia, jakieś takie tutoriale, jak z tego korzystać i co? I nic, bo teraz jeżeli moje ego jest ważniejsze od tego, co chcemy osiągnąć jako zespół, czyli chcemy się dobrze komunikować i chcemy dowieść projekty do przodu, to nawet wygenerowanie większego chaosu na zasadzie komunikujcie się jak chcecie, byle żebyście się komunikowali, jest lepsze niż ciśnięcie na to, że teraz macie używać tych narzędzi, których nie umiecie używać, nie wiecie do końca co z nimi zrobić i to się kończy tym, że wtedy zespół się nie komunikuje. Jeżeli jeszcze macie proces, który jest rozciągnięty w czasie, czyli jeżeli to są na przykład procesy agile'owe i robicie sprinty, czy innego rodzaju interwały pracy i one mają na przykład 2 tygodnie, 3 tygodnie albo i miesiąc, albo nawet i dłużej, bo znam firmy osobiście, gdzie na przykład okna release'owe, takie wdrożeniowe są raz na pół roku, więc mamy pół roku, żeby zrobić robotę, a zgodnie z prawem Parkinsona jest tak, że im więcej czasu my sobie na coś damy, tym więcej czasu to zajmie, więc to wszystko zacznie się rozłazić i teraz jeszcze, kiedy dojdzie do tego to, że my chcemy kontrolować wszystko, to nie wyjdzie. Musimy tą kontrolę oddać, musimy zaangażować ludzi, niezależnie od tego, co oni wymyślą, bo może się okazać, że nawet to, co my myślimy, nam się wydaje i nawet to nasze przekonanie, czy nawet doświadczenie jest super, może być totalnie bezużyteczne dla naszych ludzi, którzy kiedy wezmą swoje rozwiązania i się zorganizują po swojemu, może to być dużo lepsze. Taka pułapka, w którą często wpadają świeży menedżerowie, ja zresztą niejednokrotnie też w nią wpadłem, to jest to, że chcą już tutaj zmieniać, po mojemu układać, bo ja wiem jak to będzie lepiej. No może wiesz jak to będzie lepiej, ale co z tego, to tak nie działa. I tu mamy przykłady, mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków o Workslop, o tym AI. Są tacy CEO, co przychodzą i już w pierwszym tygodniu mówią, teraz będziemy inaczej pracować, będziemy teraz używać AI. Albo przykład z naszego podwórka, nowy CEO dużego e-commerce'a w Polsce ledwo przyszedł, ogłosił, że wszyscy wracają do biur, reorganizujemy się i no, pewnie słyszeliście jak to się skończyło, ludzie nie byli zadowoleni i dużo w mediach było o tym. I to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Ja teraz jestem w nowej firmie i dopiero po 4 miesiącach zaczynam wprowadzać jakieś duże zmiany. Pamiętam zresztą nasz mentor, Laurencju Matej, gdy zaczynałem, mówił mi, to będzie proces, to trochę zajmie. Gdzieś tak pewnie po 6 miesiącach zaczniesz wprowadzać jakieś zmiany i tak jest. To jest tak, że wiadomo, zależy od skali. Czasem to jest kilka miesięcy, czasem kilka tygodni, ale rzecz w tym, że nie można tak od razu przychodzić na pełnej skopa i wszystkich układać po swojemu, bo to akurat zniszczy to zaufanie. Zresztą odcinek z Laurencją to jest odcinek 100, do którego podlinkujemy w notatkach do tego odcinka i zdecydowanie Wam polecimy, bo coś, od czego Laurencjo mnie nauczył i za co bardzo sobie cenię i to jest też bardzo istotne w kontekście współpracy z zespołem i zmiany zespołu na takich top performerów jest to, że Wy jako zespół, Wy musicie być przygotowani. Mówię tu specjalnie Wy, bo Ty jako lider bierzesz za to odpowiedzialność, ale bez zaangażowania zespołu to jest nierealne, żebyście to zrobili. Czyli Wy musicie wiedzieć, co się dzieje w Waszym otoczeniu, w Waszym projekcie, zanim ktokolwiek Was o to zapyta. I teraz najprostszy case jest taki, że wyobraź sobie sytuację, że masz awarię na produkcji. I teraz Ty ze swoim zespołem powinniście mieć Wasze środowisko, Wasz produkt tak przygotowany, powinniście od niego tak dbać, że powinniście wiedzieć, zanim coś się wydarzy, że coś się już złego dzieje, powinniście wiedzieć, że co może być przyczyną, powinniście wiedzieć, co z tym zrobić, a najlepiej już powinniście to zrobić i naprawić. I teraz idąc tym podejściem, to nieraz kiedy pracowaliśmy razem z Krzyśkiem, w sytuacji, gdzie u mnie w zespole coś się działo, to zanim ta wiadomość, że coś się działo, dotarła do Krzyśka, to już było ogarnięte, rozwiązane, naprawione, zweryfikowane i ustalane tak, że ta sytuacja nie może się powtórzyć, bo już było to zabezpieczone, obtestowane i tak dalej. I teraz to jest podejście, które z mojego doświadczenia jest niestety dość unikalne, dlatego jeżeli macie zespół, który ma swoje wyzwania, ma swoje problemy i teraz nie jest może zespołem mistrzów świata, to podejście, kiedy sobie przyjmiecie do tego, żeby właśnie wiedzieć,
co się dzieje na waszym podwórku i wiedzieć to w pierwszej kolejności. Nie czekać na to, że przyjdzie szef, przyjdzie ktoś z innego zespołu i powie wam, wiecie co, wasza aplikacja, wasz system rozwalił nam robotę albo coś tam złego się zadziało. Jeżeli cokolwiek złego się zadziało, wy musicie to wiedzieć, wy musicie być w stanie już tutaj reagować, a nie czekać, aż przyjdzie ktoś was opierdzieli i dopiero działacie reaktywnie. Tutaj się kłania bardzo duża proaktywność zespołu, wychodzenie do tego, żeby zrobić to lepiej i to jest konsekwencją zaufania i dbania o swoje podwórko, czyli ty jako lider musisz wtedy wiedzieć, co tych ludzi kręci, co ich motywuje, co ich napędza do tego, że no jednak pracują w tym miejscu, gdzie ty, są w tej firmie, nie rzucili papierami, nie odeszli, nie zaczęli wypasać owiec gdzieś tam w Bieszczadach, tylko pracują razem z tobą i chcą się nauczyć. Więc kiedy zaczniesz budować taką kulturę, ponieważ to wynika z kultury organizacji, kultury zespołu, że odpowiadacie za to razem, pracujecie w tym razem, może jest to ciężkie, niewygodne, może nie macie doświadczenia, może nie macie kompetencji, ale to jest coś, co można nabić. To, co powiedział Krzysiek, że to jest maraton, a nie sprint, nagle też zmienia perspektywę, bo często my jako specjaliści, a jeżeli jeszcze mamy jakieś ADHD, czy w ogóle takie podejście bardzo nastawione na działanie, to my chcemy mieć wszystko na wczoraj. Problem w tym, że się nie da. I musimy sobie tą pracę rozłożyć, musimy sobie rozłożyć siły, musimy zaangażować zespół, oddać też część obowiązków, zaangażować zespół w procesy, które nam się wydają, że tylko my możemy to zrobić, ale się okazuje bardzo szybko, że dając to zespołowi lub rzucając nawet temat do zespołu na zasadzie mamy takie wyzwania, co możemy zrobić z tym, rozłóżmy sobie to na tydzień, na kwartał, na rok i zobaczmy, co możemy zrobić i to usprawnianie stopniowe sprawia, że ten zespół będzie raz postrzegany jako dużo lepszy, dużo bardziej produktywny. Dwa, sprawi, że ta praca będzie szła i nawet ludzie, którzy mają niskie skille, niskie kompetencje, małe doświadczenie, mogą się w tym odnaleźć i też dołożyć swój kamyczek, który sprawi, że całość jako zespół będzie postrzegana dużo lepiej. Podsumowując, jeżeli z zespołu słabiaków, takiej parszywej 12 chcecie zrobić dobry zespół, który realizuje swoje cele, w którym dobrze się pracuje, to musicie przede wszystkim nadać temu zespołowi, sformułować jasny cel, ale tu nie chodzi tylko o jakieś hasło, które będzie ładnie wyglądać, że sobie napiszecie na ścianie, tylko musi to być poparte obszerną definicją tego celu, planem, jak tam dojść, narzędziami. Kolejna rzecz to zaufanie, zespół po prostu musi sobie ufać i to jest wieloaspektowe, różne są sposoby tego, jak dochodzić do zaufania. Musisz pozbyć się swojego ego, nie jest tak, że musi być wszystko po twojemu, a może będzie po twojemu, ale nie od pierwszego dnia. Tutaj wchodzimy w kwestię delegowania, angażowania członków zespołu. To są te istotne kwestie, ale nie zastąpi to, a raczej musi to być nadbudowane nad totalnymi, zupełnymi podstawami, takimi jak spotkania 1 na 1, udzielanie feedbacku, wyznaczanie i rozliczanie celów, rozwiązywanie konfliktów, czy chociażby właśnie delegowanie zadań. To są absolutne podstawy, o których zresztą będziemy mówić o apteczce lidera. Niedługo to się pojawi, więc jeżeli chcesz być na bieżąco i wiedzieć, kiedy to będzie, to zapisz się na newsletter na nerd.management/newsletter. Nie chcesz czekać? Możesz z nami skonsultować to już teraz. Wtedy po prostu pisz nerd.management/konsultacje. I widzimy się za 2 tygodnie, więc jeżeli chcesz więcej takich informacji, tipów, jak zrobić lepszą robotę, nawet z zespołem, który nie dowodzi, nie ogarnia, widzimy się co drugi wtorek o 8:00. Trzymajcie się. Cześć!